Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. W nowym odcinku Ja Pana Zjadam. Dzisiaj jest pierwszy odcinek po moim, jak wiecie, dosyć długim urlopie. Byłam na Kubie, a potem się jeszcze okazało, że mieliśmy parę dni w Madrycie, więc po prostu wakacje bomba, tylko trochę się przedłużyły, dlatego niestety nie pojawiły się chyba 2 filmy, które miały się pojawić, za co bardzo Was przepraszam, ale po prostu nie byłam w stanie tego ogarnąć, nie mając internetu. Teraz już wszystko wróciło do normy, mam znowu internet, mogę wrzucać zdjęcia na Instagrama, mogę odpisywać Wam na Facebooku, w ogóle mogę teraz już robić wszystko, więc przechodźmy do dzisiejszych rzeczy. Dzisiaj zrobię coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo śmieszne. To jest piwo, ale dla dzieci, czyli bez alkoholu, takie piwo z proszku. I to jest akurat już 4. edycja, bo oczywiście to zdobyło taką popularność, że po prostu wypuszczają nowe serie, nowe chyba jakieś tam kubki, nowe smaki i tak dalej. Pewnie jakaś część z Was, która ogląda anime, zna tą postać, to jest Crayon Shin-chan, ale żeby nie było tylko piwa, stwierdziłam, że dodam jeszcze taki miniaturowy zestawik, bo czasami się zdarzają zestawy, których nie robiłam, ale są tak malutkie, że po prostu byłoby mi przykro, gdybym miała Wam pokazać tylko taki mały zestaw. To są takie miniaturowe lody, które po prostu mają rożki i do tego się robi własny krem, więc dzisiaj będzie kolejny podwójny odcinek z 2 zestawami. Zacznę od picia. Jak widzicie, tutaj jest opakowanie, jest Crayon Shin-chan i jest jego piesek, a tutaj on trzyma w ręku to piwo. Z tyłu jak zwykle jest instrukcja, tu jest dosyć prosta, tylko 4 kroki, więc zabierzmy się do robienia. I zobaczmy, co jest w środku. Uroczy mini kufelek. Ta naklejka, w zasadzie ten nadruk przypomina mi bardzo naklejkę Heinekena. Tutaj nie wiem czemu, jest ta gwiazdka i zielone, jakoś tak mi bardzo to przypomina. I tutaj widzę, że chyba są 4 różne nadruki, które można jakoś tam wylosować, załóżmy. Ten wzór wydaje mi się akurat bardzo ciekawy, więc fajnie, że w końcu wylosowałam coś, co mi się podoba. I w tym małym kufelku, oczywiście on jest plastikowy, mamy saszetkę z proszkiem do napoju. To jest urocze. Wygląda to, jakby się już napili, w sensie jakby to było prawdziwe piwo i już by byli troszeczkę podpici i by sobie tańczyli. Natomiast nie, moi drodzy, tu nie ma ani krztyny alkoholu. Tutaj z tyłu, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale jest miarka. Tu jest 50, 100 i 150 ml, więc ten cały kubeczek oczywiście zatrzymam sobie i będę go używała w różnych przypadkach. Natomiast teraz wleję tutaj 100 ml wody. I teraz do wody wsypię ten piwny proszek. O nie, chyba pachnie jak pomarańcza. No cóż, trudno, poświęcę się. Uwaga, wsypuję. Wow, zobaczcie, jak szybko to rośnie! Nie wypływaj! O nie, mogłam sobie coś podłożyć! Nie jestem w stanie... O nie! Wlałam dokładnie tyle, ile powinno być. Zobaczcie, co się dzieje. To się rozlewa po prostu po całym stole. Czemu tak to jest? Nienawidzę tego zestawu. Teraz muszę wytrzeć stół. To jest jakaś masakra. Myślałam, że to się zatrzyma w którymś momencie. Przyznam, że wygląda to bardzo piwnie. Jest bardzo podobne, nawet jest gazowane, ma bardzo podobny odcień. Natomiast jestem trochę zawiedziona tym, że wlałam tyle wody, ile powinno być, a nawet wlałam troszeczkę mniej i wygazowało się po prostu, piana mi się wylała i nie wiem, czy to tak powinno w zasadzie być. Natomiast teraz szybko jeszcze przemieszam, w razie gdyby się coś nie rozpuściło. Tutaj chyba jeszcze się tworzy piana od tego proszku, który jest na dole i się nie rozpuścił. Okej, myślę, że tyle wystarczy, natomiast teraz ta piana się zmniejsza i nie wiem, czy w końcu jest tego za mało, czy było tego za dużo, czy to ma tak wypływać, czy może miało być tego jeszcze więcej, nie mam pojęcia. Przyznam, że wygląda to bardzo podobnie jak piwo i z samego wyglądu jestem bardzo zadowolona. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie smakować. I teraz z instrukcji wynika, że powinnam jeszcze dodać 2 kostki lodu. Więc właśnie to robię i mamy piwo z lodem. Stwierdziłam, że spróbuję tego piwa, zanim zrobię drugi zestaw, bo nie wiem, czy ta piana jeszcze bardziej nie opadnie, chociaż już w zasadzie tej piany nie ma. Jeżeli robiliście ten zestaw, to powiedzcie, czy u Was też nie było piany, czy Wy na przykład po prostu nie zamieszaliście i może to przez to, że zamieszałam, ona zniknęła. No ale nie wiem, w każdym razie napój to napój, więc spróbuję, jak smakuje. Zimny, to jest dobre. To, że jest pomarańczowy, no może nie jest aż takie złe, ale chyba on nie za bardzo mi smakuje, bo to jest coś w stylu takiej bardzo
taniej, bardzo słodkiej multivitaminy w takich kapsułkach, które się rozpuszcza, coś w stylu plusza. Tylko to jest po prostu takie aż za słodkie i tak mam wrażenie, że czuć tutaj coś bardzo dziwnego, niepokojącego, słonego. Może to jest soda taka oczyszczona? Może właśnie do tego, żeby powstała piana, użyli sody oczyszczonej, która po prostu ma taki słonawy, dziwny, mydlany posmak. Jest spoko, ale to chyba nie jest coś, co bym piła i czym bym się zachwycała. Myślę, że gdyby zrobili wersję winogronową, to smakowałoby to zupełnie inaczej. W takim razie zadowolę się prostymi lodami, więc zabierzmy się do roboty i zróbmy sobie deser po piwie, który też jest słodkie. Jak widzicie, ten zestawik jest bardzo mały. Z tyłu ma 3-krokową instrukcję. I mamy taką małą tackę z jedną saszetką i jak widać 3 rożkami, plus tutaj widzę chyba najmniejszą łyżeczkę, jaką miałam do tej pory. Mam wrażenie, że ona jest mniej więcej połową wielkości tych zwykłych łyżeczek, które mam, więc jest po prostu miniaturowa. A jak wiecie, kocham miniaturki, więc bardzo możliwe, że sobie zostawię tą łyżeczkę. Ale teraz wyjmę rożki z tacki, bo w niej będziemy przygotowywać krem. I w tym zestawie po raz pierwszy nie ma żadnej miarki, mimo tego, że tu jest podana dokładna ilość wody. Tu jest podane 10 cc i tak naprawdę nie mam pojęcia, jaka to jest wielkość i ile to, cokolwiek to oznacza. Natomiast pamiętam, że w którejś z tych miarek, które były dodawane, te odłamywane, tam było napisane 5 cc. Więc mam wrażenie, że to będzie po prostu ilość 2 takich miarek, a kiedyś sprawdziłam, że zakrętka od butelki, taka wiecie, zwykła zakrętka, właśnie ma 5 cc. Więc wyleję po prostu 2 takie nakrętki wody. Ale najpierw w instrukcji pokazali, że trzeba wsypać proszek. Wsypuję. Ciekawe. Pachnie bardzo ładnie truskawkami, a tutaj jest pomieszany jakiś biały proszek z takim granulatem różowo-białym, więc jest to już paruskładnikowy proszek. I teraz wlewam pierwszą nakrętkę i drugą. Wow, ale to się fajnie zaczyna pienić. Teraz trzeba to wymieszać. To będą chyba takie bardziej lody w stylu marshmallow, takiego rozpuszczonego. Oni coś mają do tych pianek, po prostu w co trzecim zestawie jest coś, co jest pianką i kończy się to tak, że po prostu wlewamy wodę, a coś rośnie i staje się bardzo, bardzo puszyste. Raczej spodziewałam się w tych lodach jakiegoś kremu, a nie pianki. Natomiast jest to ciekawa alternatywa, bo jednak zawsze były kremy, jakieś gęste sosy, a tutaj mamy taką bardzo puszystą, śmiesznie trochę ciągnącą się piankę. Teraz jak już cały proszek w środku jest wymieszany, wystarczy nałożyć do rożków piankę. Zastanawiam się, czy to nie spłynie z tego, bo jest to dosyć rzadkie. Może wykorzystam moją ozdobę na tym. O, nawet się udało. Okej, spróbujmy drugiego. Zapełniłam teraz stojaczek na 3 śmieszne piankowe lody. Zostało jeszcze trochę pianki, więc nie wiem, jak oni to wymyślili, ale zauważyłam, że już zaczyna trochę się rozpuszczać, więc wydaje mi się, że zjem to w miarę szybko, żeby się nie okazało, że zaraz to wszystko mi spłynie i w ogóle nie będę mogła tego zjeść. Więc zacznijmy naszą próbę testu! Bawi mnie to, że ta prowizoryczna podstawka w ogóle zadziałała, bo ja po prostu tutaj zawsze na tym stoliku mam takie różowe ozdóbki śmieszne i po prostu stwierdziłam, że użyję jednej z nich jako podstawki. Więc widzę, że te lody już troszeczkę się rozpuszczają, więc po prostu wezmę jednego z nich i go zjem. Uwaga, sprawdźmy. Pachnie truskawkowo i wafelkowo, ale takim tanim, puszystym wafelkiem, jak napompowane powietrzem wafelki, ale spróbujmy. Pierwsze co poczułam to kwaśność. Okazało się, że to nie jest słodkie, tylko to jest po prostu jakaś kwaśna pianka i to w dodatku to nie jest taka, wiecie, gęsta mega pianka, która jest na przykład w Nerone, tylko ona jest taka dosyć rzadka, dosyć płynna,
i poczułam przez wafelek, że on już przecieka, to znaczy ta pianka wpłynęła do środka i zaczęła przeciekać, więc troszeczkę to wszystko jest miękkie, wafelek nasiąknął i jest taki miękko-kleisty, a pianka jest po prostu kwaśno-truskawkowa, ale tak delikatnie truskawkowa. Przyznam, że jak na lody to trochę dziwny wybór na nadzienie do lodów. Jeszcze spróbuję samej pianki na łyżeczce. Bardzo delikatnie truskawkowa. Głównie czuję, że jest kwaśna. Aż mi po prostu wykręca twarz. Wyobraźcie sobie, że próbujecie loda, który jest taką kwaśną pianką, a wafelek jest troszeczkę rozmoczony. Powiem, że szału nie ma w tym momencie, bo to jest bardzo dziwne rozwiązanie. Na szczęście mogę te lody popić jeszcze resztką piwa, które mi zostało. Niestety już nie ma w ogóle nawet śladu pianki, natomiast jest jeszcze lód i na pewno napój jest zimny. Przy okazji, niedawno minął rok od pierwszego odcinka Ja Pana Zjadam, więc dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną aż tyle czasu i po prostu nie mogę uwierzyć, że było aż tyle odcinków. Zjadłam chyba 54 różne zestawy do tej pory, tego jest multum. Mam nadzieję, że będzie jeszcze drugie tyle zestawów. Jak zwykle widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście pamiętajcie, że w niedzielę już będzie normalnie, więc ściskam Was jak zwykle serdecznie, trzymajcie się ciepło i pa pa!